tym odcinku popsuję malucha. Bestia. No, nocleg był całkiem przyjemny, muszę powiedzieć. Zimno było w nocy, ale miałem ciepłe śpiwór i się dobrze wyspałem. Mimo chłodu. Wiatr zelżał. Fajnie. Także cicho było w nocy. No i ruszam. Dzisiaj 4. chyba dzień podróży. Jadę do Argentyny na chwilę, po czym znowu chcę wrócić do Chile i odwiedzić jeszcze jeden wulkan. Taka trasa wzdłuż 2 wulkanów. Nazywam się Arkady Paweł Fidler i jestem, jak lubię się określać, zmotoryzowanym podróżnikiem. Wraz z moim małym Fiatem, zwanym Zieloną Bestią, jesteśmy w Parku Narodowym Laguna Laya w Chile, tuż u podnóża wulkanu Antuco. Zjechało się na nocleg na dziko, to teraz trzeba z niego się wydostać. Sorry, maluch. Dobra, dałeś radę. Jeszcze ręczna synchronizacja biegów mi za bardzo nie wychodzi. Zbliżamy się powoli do punktu kontrolnego po chilijskiej stronie granicy. Dalej poważny dla w porywach 24 koni mechanicznych wjazd na graniczną przełęcz Pichiachén i dojazd do Argentyny. Przede mną pierwszy punkt kontrolny, chilijska strona granicy. Viejo Fronterizo Pichiachén. Przejście graniczne nazywa się Pichiachén. Jak widać, jest uczęszczany. No dobra, strona chilijska załatwiona. Muchas gracias. Ciao. Haha. Dobra, teraz strefa niczyja przede mną. Rezerwa się włączyła. Mam nadzieję, że dojedziemy. Dobra, ustawimy sobie tutaj jakiś punkt. Gdzieś mam ten punkt tej strefy. 33 km, o kurde. A do samej granicy 14. O kurczę. Pokaźna strefa niczyja, muszę powiedzieć. W 1/4 baku. Mam nadzieję, że wystarczy. Plus 2 dziesiątki na dachu i 5 pod maską. 400 km pewnie gdzieś przejadę na tym. No to tak na styk będzie, jeżeli nie będzie stacji benzynowej gdzieś. A pustonie takie, kurde, że ja cię kręcę. A, będę musiał uruchomić chyba jednak chłodzenie silnika odpowiednie. To system chłodzenia silnika. Tutaj przy załadunku mi ktoś urwał klapkę od silnika. Nawet próbował to na gorąco przyklejać. Pięknie. Jedźmy, bo góra przed nami. Chłodzenie silnika włączone. Melduje.
Ale kurde. Ale tutaj wspinaczki, no. Tu takie góry, że trzeba na jedynce pokonywać z tym moim obciążonym kaszelkiem. Jedź, kochany, jedź. No, takimi drogami już przejeżdżałeś przecież. Kurczę, ten Maluch naprawdę takimi trasami już przejechał. Coś niesamowitego. Kolejna niesamowita droga. Jesteśmy w Argentynie. Proszę bardzo. Argentyna. Chile. Argentyna, Chile. Czyli Maluch już jest tam po drugiej stronie w Argentynie, a ja będę już tam jechał sobie w dół ładnie. Fajnie, ze spokojem. Bienvenidos Argentina! Witam w Argentynie. Sprawnie wszystko poszło. Nikt nic nie szukał w samochodzie. Boże, co to za podjazd? Przecież to nie wiem, czy to jest na Malucha siły. Ale ci też niespodzianka na sam początek, no. O bestia. Kolejny kraj na twojej trasie. Drugi podczas tej wyprawy. O kurna. Chciałbym wrócić na asfalt. Dobra, mam wskazówkę paliwa na 0. Nie chcę wyjechać całej, żeby jakiegoś tam syfu nie zaciągnął Maluch, więc doleję 5. I zobaczymy, gdzie na tej 5 dojadę. A gdzie ona jest, ta 5? All done. Jedziemy dalej. Nie wiem, gdzie dzisiaj dojadę. Zobaczymy, na co pozwoli droga i Maluch oczywiście. Do Argentyny jadę na chwilę. Właściwie tylko po to, aby za kilkaset kilometrów wrócić do Chile i odwiedzić kolejny wulkan, Jaima. Droga męczy nas dzisiaj straszliwie. Co to też się tam stanęło? Zobaczmy. Ach. Czwarty dzień i laczek. Cholera. Załatwiona sprawa. Tego się nie spodziewałem tutaj. Jedźmy, bo jeszcze długa droga gdzieś tam przed nami. Ale droga. Powiem szczerze, że mam dosyć szutrów. Przejechałem jakieś niecałe 300 km szutrami. Wczoraj i dzisiaj mam dosyć już. I zatrzymałem się tutaj w takim miejscu nad jakąś małą rzeczką i mówię, kurde, to będzie tutaj rozbijam namiot, idę spać, jest 7 godzina, coś zjem i akurat przyjechał jakiś tutaj miejscowy farmer
Jechał tam. Ma na imię Wladimiro i przyciągnął go oczywiście mój samochód. Mój doskonały hiszpański pozwolił mi zrozumieć, że zaprasza mnie do siebie na nocleg. Nie wiem tylko, czy mam na farmera czekać, czy jechać do jego haciendy, która znajduje się kilkanaście kilometrów dalej. Ha, 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 ha. Asfalt! Uhuhuhu. Coś pięknego. Asfalcik! Asfalcik! Chyba znalazłem chatę farmera. To się mówi koniec języka za przewodnika. No i teraz tu czekamy na niego. Wladimiro zjawia się niedługo po mnie. Przywozi ze sobą kawał porządnej wołowiny i zaprasza na tradycyjne argentyńskie asado. Un músico, Sí. músico acá en Argentina, el nombre Horacio Guaraní, músico, Horacio Guaraní, músico, Sí. dice Ajá. que el asado, mucha sal, mucha sal, Ajá. mucha sal. Mucha sal, ¿sí? Sí, y que aquí Ujú. toma Ujú. lo que necesita, lo justo. Ok, ok. Horacio Guaraní, capo, máster en asado, dice Ajá. eso. ¿Comprendiste? Sí, sí. Ahora ponemos la parrilla en el piso, Ajá. parrilla, Ok, parrilla. En el piso y el fuego, todo para aquí. ok. ¿Sí? Y esto, Ajá. esto quedan ahí para cocinar el asado. Ajá. Cocinar, ¿comprende? Mhm, mhm. Asado to nie tylko mięcho z kością i czasem też tutejsza kiełbacha na grillu. Jest to przede wszystkim ceremonia. Ceremonia przyrządzania asado i później święto wspólnego ucztowania z rodziną i przyjaciółmi. Wielu Argentyńczyków żyje w rytmie od asado do asado. Rano Wladimiro ma dla mnie jeszcze jedną niespodziankę. Yerba mate. Hay distintos tipos de mates, ¿sí? Te explicaba que en este caso tenemos el recipiente que es de vidrio forrado con un cuero, ¿sí? En este caso tenemos el recipiente que es como de madera, ¿sí? Forrado también en un cuero. La diferencia entre uno y otro también hace al sabor, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso. Vamos a preparar el mate que te vas a llevar vos, este mate. Se coloca una cantidad de hierba, ¿sí? Apropiada. Es importante que la cantidad de hierba no supere la boca, sino Ajá. que quede ahí, Sí. esa cantidad de hierba. Sí. So. ¿Mm? Sí, Ujú. bien. Se tapa, Ajá. se gira. Ajá, ok. Ajá. Ahí. ¿Sí? Agua. Agua. Fría. Poquito de agua fría. No. No, no, no. Mhm. Ahí. Luego, bombilla. Se tapa la bombilla. Sí, Se tapa la bombilla. Ahí se tapa. sí. Se coloca en el pocito, en la parte esa donde colocaste agua. Ahí. Ah, ok. Se ubica y se suelta. Ajá. Ahí. Bien. Ajá. Luego, agua caliente ahí. Ah, sí. Ahí nada más. ¿Sí? Ajá. Y ahí se consume. Ah, ok. ¿Mm? Eso es todo. Luego, cuando ya dejaste el mate, o podés cambiar la posición de la bombilla al otro sector para aprovechar más la hierba. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Entonces,
cada vez que vas a tomar mate, si dejaste de un rato para otro, es bueno cambiar la yerba. Sí. ¿Sí? Cambiar la yerba. ¿Ah? Okay. Piję matę. Dobre. Le falta temperatura. Nie za gorące, takie akurat. Bo tutaj w Argentynie piją matę zrobione nie z wrzątkiem, nie zalane wrzątkiem, tak jak w Chile na przykład, ale taką wodą troszeczkę kilka stopni niższą. Abuelo, Va, vení. foto. Pincho. Okej. Mili, muchas gracias, Mili. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye. Ale spotkanie. Coś pięknego. Tu właśnie lubię w podróży. Ta spontaniczność. Kiedy sama podróż pisze scenariusz samej siebie po drodze. Stąd też tytuł tych wypraw po drodze. To, co się dzieje po drodze, na drodze i generalnie wszystkie te wydarzenia po drodze. No, to niesamowite spotkanie. Takie dające ducha, wiarę w ludzi, wiarę w podróż, w to, co się robi. I gdy człowiek czasami naprawdę robi się troszkę przygaszony, robi się ciężej, a tak było wczoraj, no miałem dosyć. No nagle się pojawia takie światło w tunelu tej podróży. To coś pięknego, naprawdę. Dostałem zestaw taki do yerba mate, z samym mate, jakąś ponoć dobrą taką rezerwą, jak oni to nazywają. No i jedziemy dalej. Maluch oczywiście jest sensacją na tutejszych drogach. Tutaj mamy stację benzynową. Full, sí. Pequeña máquina, tank. 1700. Ok. ¿Qué FIA es? ¿147 no? Fiat. No, deja porque tengo 126. Sí. 650 centímetros cúbicos. Capacity. 2023. Sud. Ah, no, por todo el mundo. ¿no? Sí. Suerte, amigo. Sí. Gracias. Tak to się właśnie podróżuje maluchem. Maluch zawsze otwiera ludzi. Pełny zbiornik. Jedziemy. Jedziemy w kierunku granicy. Tam przyciąga mnie kolejny wulkan, Jaime. Jest on jednym z najbardziej aktywnych wulkanów w Chile. Tu pojawił się znowu asfalcik. Asfalcik się skończył, pojawił się shooter. Znowu niestety kamienisty. Jestem niedaleko przejścia granicznego, które znajduje się gdzieś tam, ale jadę 60 km dalej do innego przejścia granicznego, takiego na uboczu, można powiedzieć, mniej uczęszczanego, bo tam chcę dojechać do kolejnego wulkanu. Tam też gdzieś w okolicy będę chciał spędzić noc. Się jeszcze zatrzymałem, bo przed kolejną próbą szutrową, to w 50 km, bo zapomniałem, że chciałem zmienić filtr powietrza. No, nieźle się zakurzył.
Także no dobrze, że go wymieniam na następne szutry. Mini serwis maluchowy zrobiony. Wymieniłem filtr powietrza, wymieniłem filtr paliwa, dolałem oleju. Trochę chyba za późno wymieniłem ten filtr powietrza, bo był tak zasyfiony, nawet w środku. No dobra, jedziemy, bo przede mną 50 km szutrowej trasy w stronę przejścia Ikiam, jakoś tak. Tu jest jedno główne, jadę do bocznego przejścia, czyli bocznego przejścia granicznego, bo tam chcę dotrzeć do wulkanu Ziama, albo Liama, albo po tutejszemu Ziama. Mam nadzieję, że droga nas nie wykończy, bo tych szutrów to już będzie 300 dobre kilometrów. No i trochę nas to nadszarpnęło. Ale tara nam tu towarzyszy. Wspomnienia sprzed 9 lat z Afryki. I setki kilometrów takiej tary. Problem w tym, że nie jestem w stanie tu osiągnąć prędkości nadtargowej. Taka prędkość, gdzie samochód generalnie bardziej gładko przechodzi te wyboje, tą tarkę. To nie jestem w stanie osiągnąć takiej prędkości przez kamienie. Przede mną granica, znaczy punkt kontrolny. Hola. Hello. Hello. ¿Entiendes inglés? ¿Te digo español? Chup, poquito. Sí. Ahora espera que sale la camioneta Mhm. y se va y se estaciona ahí, ¿sabes? Le tengo que dar un ticket. Ticket. ¿Ya? Sí, ok. Y espera un ratito. Aguarda un momento. Ok. Polonia. Polonia. Sí, Polonia. Pasaporte. Pasaporte. Muchas gracias. Witamy w Chile. Dobra, plan. Dzisiaj się gdzieś tam lokuję w następnym miasteczku. Chciałbym zbieżność ustawić, bo zdziera mi trochę opony od środka przednie. Przez to, że ten resor jest prosty. W drodze na wulkan zatrzymałem się w miasteczku Malipełko i na małą przerwę i reguluję zawory. Robię to pierwszy raz w życiu. Nie wiem, czy dobrze, mam nadzieję. Teraz szukam uszczelek. Jest zestaw uszczelek. Proszę bardzo. Uszczelka pod kapę jest. Ale tych małych takich pierdutek nie widzę tu. Aha. To by było dobre. Maszyna działa, pali. Przekonam się jutro, jak pojadę na wulkan. Niestety kapę zaworową przykręciłem zbyt mocno i podczas jazdy próbnej uszczelka, delikatnie mówiąc, zdezintegrowała się. Stara też niestety pękła przy wcześniejszym ściąganiu kapy. Zwykle mam ze sobą więcej uszczelek, ale tym razem niestety zostały w domu. Nie martwię się jednak. Paczka z Polski z nową uszczelką ma przyjść kurierem w przeciągu 4 dni. Poczekam na nią spokojnie,
Melipełko. Od wielu dni jestem w małej miejscowości Malipełko, gdzie utknąłem. Utknąłem czekając na paczkę z Polski. No i codziennie przeżywam swój dzień świstaka. Młodszych widzów, którzy nie widzieli filmu Dzień Świstaka, namawiam, będą wiedzieć o co chodzi. No codziennie właściwie jest tak samo, śniadanie to samo, nawet jest tak samo ustawione, to samo jem, same miejsca się udaje codziennie. Ludzie już mnie chyba tutaj rozpoznają. No i czekam na paczkę od tych wielu dni. Nie mogę się na tą paczkę doczekać, bo okazuje się, że DHL Express to nie takie wcale Express i działa tak szybko jak działa chilijska poczta. No i ponoć moja paczka jest na poczcie, którą właśnie znalazłem i czekam, aż będzie ona otwarta. Correros Chile, czyli to musi być poczta. Poczta jeszcze jest zamknięta, więc będę musiał jeszcze chwilę poczekać. W Malipełko no niespecjalnie jest co robić. No oczywiście jest piękna okolica, jest wulkan, główna atrakcja, jest ciekawy park narodowy i ten wulkan mnie woła, tak woła codziennie przy śniadaniu, mnie woła, żebym tam go odwiedził, ale na razie cierpliwie odmawiam, czekając właśnie na malucha, bo plan był tam pojechać maluchem, a nie chcę jechać teraz maluchem z tego względu, że mam uszkodzoną, sklejoną epoksy uszczelkę pod kapą zaworową. Uszczelek zapomniałem wziąć z domu. Nie wiem, jak to się stało, miałem cały zestaw przygotowany. No i teraz czekam na paczkę z uszczelkami od tych 2 tygodni. No i mam nadzieję, że odbiorę tą paczkę. Jeżeli nie, to będzie naprawdę dramat. Odbiorę, zamontuję całą uszczelkę pod kapą zaworową i ruszę. Ruszę już stąd. Może właśnie odwiedzimy ten wulkan. Mam nadzieję. Będzie to spory wysiłek. No i dalej ruszę już na południe, bo te 2 tygodnie to jest naprawdę stracony czas. Hola. ¿Algún número? Numero, sí. ¿Tiene algún rudo o número de pasaporte? Pasaporte, sí. Super. Ese soy. Wow. Gracias. De nada. Udało się. Paczka jest. Paczka jest. 2 tygodnie to szło. 2 tygodnie. To już po prostu koszmar.